Cześć! Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do Tokio, szukasz mieszkania. Mieszkania, które nie będzie straszyło ceną, lokalizacją czy wielkością. Z pomocą przychodzi Ci agencja nieruchomości. Proponuje Ci ofertę nie do odrzucenia. Świetna lokalizacja, umeblowane mieszkanie odnowione 2 lata temu. I jeszcze agent nieruchomości jest w stanie Ci dać zniżkę na czynsz lub wręcz dać darmowy pierwszy lub drugi miesiąc. Co robisz? Czy jest to oferta nie do odrzucenia, czy coś się za tym może kryć? Dobrze podpowiada Ci rozsądek. Kryje się za tym dodatkowy sublokator. Generalnie społeczeństwo japońskie jest dosyć mocno przesądne, więc jeśli w jakimkolwiek mieszkaniu dojdzie do samobójstwa lub morderstwa, czy nawet śmierci naturalnej, gdzie na przykład ciało po prostu leżało odłogiem przez kilka dni, jest to mieszkanie, które bardzo trudno wynająć czy sprzedać na rynku japońskim, więc takie mieszkania bardzo często trafiają w ręce świadomych lub mniej obcokrajowców. Trzeba wspomnieć, że na rynku japońskim funkcjonuje zespół mieszkań pod nazwą Jikkobuken. Są to mieszkania stygmatyzowane w społeczeństwie japońskim, ponieważ wystąpiły tam różne niepożądane zdarzenia, o których już wspomniałam wcześniej. Między innymi samobójstwa, śmierć powiedzmy jakiejś osoby, nawet naturalna, ale ciało leżało po prostu odłogiem przez kilka dni, czy wręcz może morderstwo jakiejś rodziny. Po prostu Japończycy są przesądni, że w tym mieszkaniu dalej grasują duchy. Mieszkania tak samo, które są na przykład położone naprzeciwko cmentarza, między innymi moje, czy mieszkania gdzie w okolicy na przykład miało miejsce jakiegoś kultu lub nawet gdzie wydarzyły się jakieś katastrofy naturalne w postaci pożaru, powodzi czy czegoś innego. Tego typu mieszkania zazwyczaj po prostu na rynku są o 30-40% tańsze lub wręcz oferuje się lokatorom pierwszy lub nawet drugi miesiąc darmowo. Więc generalnie jest to opcja dobra dla osób, które nie boją się nawiedzonych mieszkań i którym po prostu przede wszystkim zależy na dobrej cenie. Z takich ciekawostek, ogólnie w Japonii tego typu mieszkania nie cieszą się popularnością, więc nieraz agencje nieruchomości starały się przerwać złą passę i ten czarny PR trochę wybielić. Między innymi jedna z agencji postanowiła, że urządzi kampanię marketingową, w której będzie promować tego typu mieszkania dla osób samotnych, dla singli. Argumentując to w ten sposób, że wprowadzając się do mieszkania nawiedzonego, w którym grasuje taki duch kacperek, będzie miał po prostu towarzystwo. Jak można się domyślić, ta kampania jednak okazała się jednym wielkim fiaskiem, ponieważ tylko pogłębiła niechęć względem tego typu ofert. Więc może pojawiać się pytanie, jak się zabrać za szukanie mieszkania. Przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo będziemy w tej Japonii mieszkać. Bo jeżeli przyjeżdżamy tylko jako turysta, który na wizie turystycznej na 3 miesiące, który po prostu pracuje jako freelancer i chce się zorientować, jak ta sytuacja na rynku pracy wygląda, jak wygląda życie, to wtedy wynajem długoterminowy nie wchodzi w grę. Dlaczego? Przede wszystkim zatrzyma nas sama wiza, dlatego że wiza turystyczna nie daje nam karty rezydenta, a przy wynajmie długoterminowym zazwyczaj wymagane właśnie jest karta rezydenta, osoby, która ma wizę inną niż turystyczną i bardzo często też umowa o pracę. Więc przy takim wyjeździe krótkoterminowym warto jednak zdecydować się na opcję krótkiego wynajmu, dlatego że raz,
prawnie po prostu jesteśmy zmuszeni trochę do tego, a dwa, zaoszczędzimy też bardzo dużo, zaoszczędzimy dużo na kosztach, które często towarzyszą takiej umowie wynajmu na dłuższy okres. O czym mowa? Generalnie w przypadku mieszkań wynajmowanych na miesiąc czy na kilka tygodni płacimy tylko depozyt i takie mieszkania zazwyczaj są umeblowane i w takich dobrych lokalizacjach po prostu blisko linii Yamanote, linii metra, która okrąża tak naprawdę całe Tokio i to są lokalizacje najbardziej pożądane. Generalnie wiele osób korzysta z tak zwanych shared house'ów, które pełnią trochę takiego formę hostelu, wynajmujemy pokój w mieszkaniu dzielonym z innymi osobami, no i wtedy wychodzi nam dużo taniej. Natomiast jeśli przyjeżdżamy do Japonii już na przykład z umową o pracę i wiemy, że w tej Japonii zostajemy co najmniej rok lub 2, to wtedy wypada jednak znaleźć mieszkanie i wynająć je na dłuższy okres. Szukając tego mieszkania, warto przede wszystkim zastanowić się, gdzie takiego mieszkania chcemy, w jakiej lokalizacji chcemy szukać tego mieszkania i wtedy powinniśmy się kierować przede wszystkim dojazdem do pracy, żeby wybrać lokalizację, wybierając tak naprawdę linię metra i przystanek, przy którym to mieszkanie powinno być. Też trzeba się zastanowić, jak długo do tej stacji metra chcemy iść pieszo. Więc jakby to też wybierając oferty powinniśmy to wziąć pod uwagę. I też przede wszystkim szukając mieszkań trzeba sprawdzać rok budowy danego budynku. Trzeba się upewnić, że budynek nie jest starszy niż 1981 rok, dlatego że wtedy w tych czasach normy dotyczące zabudowy która chroni powiedzmy mieszkańców przed trzęsieniami ziemi zostały zaostrzone i jakby wynajmując mieszkanie w budynku młodszym mamy większą pewność, że jesteśmy bezpieczni. A jeśli chodzi o same ogłoszenia, warto się zaznajomić z terminologią, ponieważ często w ogłoszeniach pojawiają się takie określenia jak 1K, 1LDK albo 1DK. Co to oznacza? Generalnie chodzi o liczbę pomieszczeń w mieszkaniu. Więc LDK to jest po prostu skrót od Living, Dining, Kitchen. Jeżeli mamy mieszkanie 1K, jest to zazwyczaj po prostu taka mała kawalerka, w której powiedzmy mamy kuchnię połączoną z sypialnią i jest to powiedzmy, no i takie mieszkanie nie jest większe niż 30 metrów kwadratowych, tak? Jeżeli mamy 1DK, no to już powiedzmy ta przestrzeń, też jest wspólna przestrzeń kuchni i sypialni, jednak kuchnia jest w jakiś tam sposób bardziej wydzielona. 1LDK są to mieszkania już z osobną sypialnią i osobnym salonem połączonym z kuchnią i są to mieszkania zazwyczaj większe, od 40 do 50 metrów kwadratowych. Też możemy spotkać się z inną jednostką miary, jeśli chodzi o mieszkania. Japończycy nie operują metrami kwadratowymi, tylko tak zwaną jednostką joule. I jednostka joule to nic innego jak jednostka wymiarów maty tatami, takiej tradycyjnej maty tatami, którą wyścielana jest zazwyczaj podłoga. Więc generalnie takie średniej wielkości mieszkanie ma wielkość 6 joule, czyli 6 takich mat tatami. Większość pewnie z nas, ludzi szukających mieszkania, chciałoby uniknąć kosztów agencji. Więc pewnie większość z nas chciałaby tutaj przechytrzyć innych i szukać mieszkania na własną rękę na portalach. Ale tu muszę Was zmartwić. Niestety w Japonii większość portali, które oferuje mieszkania, jest w języku japońskim. I nawet jeżeli
w jakiś sposób znajdziemy ogłoszenie, powiedzmy po angielsku, lub zdecydujemy się zadzwonić pod numer telefonu, to często możemy się spotkać, powiedzmy, z komunikatem sorry, no gaijin, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Sorry stary, obcokrajowców nie wynajmuje. niestety w Japonii dalej panuje może nie taka nie wrogość, ale taki brak zaufania do obcokrajowców, jeśli chodzi o powierzenie swojego mieszkania, dlatego że panuje taki stereotyp, że jednak Japończyk jest lepszą inwestycją i lepszym najemcą niż obcokrajowiec, ponieważ nie wiadomo, co ten obcokrajowiec tak naprawdę może w tym mieszkaniu zrobić, tak? Jakby panuje takie przekonanie, że obcokrajowiec pewnie będzie hałaśliwy, nie będzie segregował śmieci, zapuści mieszkanie, więc lepiej zaufać Japończykowi. Dlatego bardzo częstym zabiegiem jest jednak zwrócenie się do agencji nieruchomości po pomoc. I rozmawiając z takim agentem, warto już na samym początku zaznaczyć, jaki mamy budżet, jakie lokalizacje nas interesują i jak daleko od stacji chcielibyśmy, żeby to mieszkanie się znajdowało. Przy wynajmowaniu mieszkania musimy liczyć się z tym, że to mieszkanie nie będzie umeblowane, dlatego że każdy najemca ma obowiązek wyprowadzić się ze swoimi sprzętami, więc tutaj musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli to mieszkanie umeblować samodzielnie. I też to, co wydaje się dosyć logiczne, że im nasze mieszkanie będzie znajdowało się dalej od centrum, czy dalej od linii Yamanote, która okrąża Tokio, jest najbardziej pożądaną lokalizacją, no to mieszkania będą tańsze, no ale też dojazd do takich największych atrakcji będzie trudniejszy. Więc tak, to, co przeraża najbardziej obcokrajowców, jest to, że przy wynajmie długoterminowym faktycznie oszczędzimy na jednomiesięcznej cenie wysokości czynszu w porównaniu do takich do wynajmu krótkoterminowego, ale z drugiej strony czeka nas horrendalna wysokość dodatkowych kosztów, które będziemy musieli po prostu ponieść na dzień dobry. Przede wszystkim to, co wydaje się logiczne, będziemy musieli zapłacić depozyt. Depozyt w wysokości miesięcznego lub dwumiesięcznego czynszu. Niestety często w Japonii tego depozytu też potem nie dostajemy z powrotem, dlatego że Japończycy znajdują sposoby na to, żeby często doszukują się jakichś problemów, nie wiem, że ściana jest zabrudzona, czy że dywan nie jest odpowiednio zadbany i po prostu tego depozytu nie dostajemy z powrotem. Kolejnym kosztem jest, który trzeba ponieść, jest to wiadomo prowizja dla agencji, która jest w wysokości powiedzmy połowy lub miesięcznego czynszu, więc jakby to są dla nas kwoty znane, ale to, co jest zupełnie nowe, jest m.in. koszt, który nazywa się reikin, po japońsku kimani. Jest to tak naprawdę finansowy prezent, który dajemy właścicielowi za to, że nam mieszkanie po prostu wynajął. Wywodzi się z lat 40., kiedy to po II wojnie światowej cesarz postanowił ustanowić stałe stawki wynajmu, żeby powstrzymać właścicieli od podnoszenia tego czynszu, ale wiadomo, właściciele znaleźli inny sposób na to, żeby sobie jednak dalej dobrze zarabiać na wynajmie i na dzień dobry od każdego po prostu inkasowali dodatkowy koszt. Ten zwyczaj utrzymał się do dzisiaj. Niestety, mimo tego, że ceny wynajmu wcale nie są stałe, tylko oczywiście każdy sobie może tą cenę w dowolny sposób zmodyfikować, ale w dalszym stopniu jakby spotkamy się z tą praktyką na rynku wynajmu. Kolejnym kosztem, który dla nas jest czymś nowym, jest tak zwany koszt pokrycia garantora, żyranta, czyli instytucji lub osoby narodowości japońskiej, która będzie mogła poświadczyć za nas finansowo w razie naszej niewypłacalności. Jest to na tyle skomplikowane, że nie możemy tego obejść, przede wszystkim. 2.
Jeżeli faktycznie mamy możliwość poproszenia, nie wiem, jakiegoś dobrego przyjaciela lub rodziny, jeżeli mamy rodzinę w Japonii, żeby faktycznie byli naszym garantorem, no to możemy skorzystać z tego darmowo. Jeżeli jednak nie mamy dobrego znajomego Japończyka, który mógłby zostać tym żerantem, to musimy skorzystać z usług albo agencji nieruchomości, która chętnie poświadczy za nas, ale oczywiście dodatkową opłatą, która też jest w wysokości miesięcznego czynszu lub połowy, powiedzmy, miesięcznego czynszu. Ale nie na tym koniec. Zanim garantor, żerant postanowi, powiedzmy, postanowi nam taką usługę świadczyć, to musimy przejść przez etap weryfikacji. Czyli weryfikowane są nasze zarobki, czyli to, czy wysokość naszych miesięcznych zarobków jest wystarczająca, żeby pokryć koszta wynajmu, no i też to, czy mamy kartę rezydenta. Więc jakby często zdarzały się sytuacje, kiedy żerant niestety, mimo tego, że jest to usługa, za którą my normalnie uiszczamy opłatę, żerant nie decyduje się nam dać takiej możliwości, ponieważ stwierdza, że nie jesteśmy wiarygodni finansowo. Z takich jeszcze dodatkowych kosztów zazwyczaj też inkasuje się opłatę na przykład za sprzątanie miesięczne, ponieważ właściciel sobie po prostu zażąda tego, żeby co miesiąc ktoś przychodził i my musimy za to zapłacić. Tak samo koszt wymiany zamków. Przy każdej zmianie najemcy kolejny lokator jest obciążony kosztami wymiany tych zamków. Tak samo często trzeba płacić ubezpieczenie. Tak naprawdę, jeżeli podliczy się te wszystkie koszty, które trzeba wyłożyć już na sam początek, na dzień dobry, można się przerazić, ponieważ często same koszta przekraczają 5-miesięczny czynsz, jeżeli się wszystko do siebie doda. Więc może paść pytanie, jak żyć? Jak negocjować? Więc przede wszystkim nie warto negocjować prowizji agencji czy wysokości czynszu, bo rzadko można tutaj coś ugrać. Najlepiej przede wszystkim negocjować z agentem, żeby zrezygnował z kimami, czyli po prostu darmowego prezentu dla właściciela w postaci pieniędzy, lub po prostu znaleźć sobie garantora, poprosić firmę. Jeżeli przyjeżdżamy tutaj do pracy i mamy umowę o pracę, to możemy po prostu poprosić firmę, żeby ona wystąpiła dla nas w roli takiego żeranta za darmo. To, co jest też ważne, to przy umeblowaniu mieszkania trzeba wziąć pod uwagę to, że często w takim mieszkaniu nie ma lodówki, nie ma pralki, czy nawet kuchenki, więc to wszystko spoczywa na nas, żeby te sprzęty sobie w własnym zakresie sprowadzić. Więc to, co polecam, to zajrzenie na portale, które są takim odpowiednikiem OLX-a, i tutaj mówię o Craigslist, gdzie zazwyczaj obcokrajowcy wywieszają ogłoszenia na temat sprzętów, które chcą się sprzedać. Często są to komplety mebli oraz sprzętów AGD, tak naprawdę za bezcen. Często jest to powiedzmy 50% oryginalnej ceny, dlatego że w Japonii panuje też taki obowiązek każdej osoby, żeby pozbyć się mebli i sprzętów przy wyprowadzce. Ale żeby pozbyć się tego, na przykład nie można tego wystawić po prostu na ulicę, dlatego że tutaj panuje specjalna usługa w postaci wywozu wielkich, dużych gabarytów. Więc dużo lepszym pomysłem jest po prostu sprzedanie tych mebli. I często ludzie, którzy sprzedają całe komplety mebli czy sprzętu, też są w stanie nam zaoferować usługę dowiezienia tego wszystkiego do naszego mieszkania. Więc tak naprawdę, podsumowując cały temat, szukanie mieszkania jest bardzo stresujące, czasochłonne i frustrujące. Jeżeli tak naprawdę będziesz w Japonii krócej niż rok, nie warto się bawić w wynajem długoterminowy, bo przede wszystkim stracisz na to dużo czasu i pieniędzy. Po prostu wystarczy skorzystać z wielu agencji, które wynajmują mieszkania krótkoterminowo. I wtedy też nie musimy umeblowywać tego mieszkania, czy martwić się o szukanie żeranta.
Jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie kciuk w górę. Jeśli macie jakieś inne doświadczenia dotyczące szukania mieszkania w Japonii lub wręcz pojawiły się jakieś jeszcze inne pytania, które chcielibyście mi zadać, śmiało piszcie w komentarzach. A ja Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!